Witam Was serdecznie w mojej kuchni. Chciałbym przedstawić kolejny pomysł na kiełbasę swojską, kiełbasę domową, kiełbasę na bogatą, pełną smaków i aromatów. Zazwyczaj kiełbasę się wykonuje w taki sposób, że charakteryzuje ją jeden konkretny smak. Jest zdeterminowana albo czosnkiem, kiełbasa czosnkowa, kiełbasa jałowcowa, czy też kiełbasa chili. Tego typu kierunki określają, że kiełbasa ma coś tam w tle i jedną przyprawę dominującą. A co gdyby tych dominujących smaków dać więcej? Ci, co oglądają mój kanał od dawna, może przypominają sobie taką kiełbasę rodem z Bałkanów, która się nazywała szopska, gdzie tych przypraw była taka masa, że mi się w głowie nie mieściło, że dodając taką ilość przypraw do tego mięsa, że to się w ogóle da zjeść. No dało się zjeść, mało tego, było to naprawdę smaczne. Ja aż takiej masy tu przypraw nie mam, ale postarałem się, żeby wiele tych różnych dominujących smaków i aromatów w sporej ilości tutaj zmieścić. Ale zacznijmy od mięsa. 6 kg wszystkiego tutaj jest. Kilogram wołowina, okrawki wołowe ze sporą ilością tłuszczu, około 20% to jest tłuszcz. Podgardle pół kilograma. 1 kg chudziutkiego boczku. Podgardle i wołowinę na dwójeczce, na najdrobniejszych oczkach będę mielił. Boczek będę mielił na oczkach 8. Do tego mam 1,5 kg karkówki. Karkóweczka też będzie zmielona na 8. Reszta to jest łopatka. Z łopatki coś tam może odetnę. Te większe jakieś kawałeczki tłuszczu tu są, bo karkóweczka jest ładna, chuda. Dodam to do podgardla i do wołowiny, ale resztę pokroję nożem w taką kosteczkę około centymetra. Można też to puścić na szarpaku i zastanawiam się, może ja też tak zrobię, jeszcze nie wiem. Na razie zakładam, że będę kroił nożem. I do tego wszystkiego sól. 100 g soli. Sól zwykła lub sól peklująca, jeżeli chcecie zachować kolor. Albo, żeby zachować kolor i ograniczyć ilość azotynów, pół na pół. Do tego przyprawy. Czosnek. I w aromacie, i w smaku dominujący. Tutaj mam 7 takich porządnych ząbków. Pieprz czarny, 3 pełne kopiaste łyżeczki. Będzie ostry pazur i wzmacniam go jeszcze papryką ostrą, czyli pikantność w smaku i aromat pieprzu też będzie bardzo wyraźny. Do tego dokładam tymianek. Cała łyżeczka tymianku, nawet na taką ilość mięsa, będzie na pewno wyczuwalna. To jest bardzo wyraźny aromat. Dokładam kolendrę po łyżeczce i ziele angielskie. To już tak bardziej w tło, po to, żeby wzbogacić. I może niewielkie ilości, ale jałowiec nawet w niewielkiej ilości jest wyczuwalny. Goździki też nawet w niewielkiej ilości, to są bardzo wyraźnie wyczuwalne. Jałowca mam ze 20 ziaren. Goździków pewnie około 10. Mam łyżeczkę kminu rzymskiego. Też jest w każdej ilości wyczuwalny w wędlinie. No i mam troszeczkę jeszcze rozmarynu. Te ostatnie, czyli jałowiec, goździki, kmin rzymski i rozmaryn, zmielę w młynku, żeby były drobne elementy. I to wszystko po zmieleniu dodam, wymieszam i zostawiam do jutra. Jutro będę nadziewał. A teraz już mielę i zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Trochę się namieliłem i nakroiłem, ale to już wszystko mam. Teraz dodam przyprawy.
Zapomniałem tylko powiedzieć, że czosnek puściłem wtedy, kiedy było mielone na najdrobniejszym oczku, żeby się rozdrobnił, a nie powiedziałem też, że nie bez znaczenia jest spory udział dwóch rodzajów mięs, bo są mięsa, które mają mocniejszy smak i aromat i taki mniejszy. I karkówka i wołowina należą do tych właśnie wybijających się. Jest tego tutaj dość sporo i tego kilogram, więc też swoje do tej kiełbasy wniosą. Jutro przed nadziewaniem pozwolę sobie powąchać, spróbować i kto wie, czy jeszcze czegoś tutaj nie dodam. Teraz dodaję to, co mam. Mielę te przyprawy, które miałem zmielić i wymieszam i zostawiam do jutra. Następnego dnia dochodzę do wniosku, że jest jeszcze miejsce na łyżeczkę czosnku granulowanego, łyżeczkę tymianku i łyżeczkę ostrej papryki. Dodaję też pół litra przygotowanej ostudzonej wody. I bardzo porządnie wyrabiam, aż mięso będzie jednolitą, kleistą masą. Na początku napełniam standardowe jelita wieprzowe i skręcam je w krótkie pętka. Drugą częścią mięsa nadziewam jelita baranie. Osuszam i osadzam, a potem dosuszam i podgrzewam w wędzarni w temperaturze 50 stopni. Tak robię z grubszymi kiełbaskami, bo cieńsze od razu wkładam do wędzarni elektrycznej i wędzę. Temperatura wędzenia około 60 stopni. Po około 40 minutach kończy się dym i podnoszę na 90 stopni na czas około 40 minut. Tak wyglądają gotowe. Pięknie pachną i super smakują. W tym czasie drugą wędzę samym generatorem dymu i jeszcze jej sporo brakuje. Ale po godzinie wygląda już zupełnie inaczej.
Przestaję dymić, ustawiam 85 stopni i zostawiam na 1,5 godziny. I nadszedł w końcu czas na spróbowanie. Bardzo soczyste. Pachnie cudnie, parzy jeszcze w palce. Zostawiłem ją gorącą w wędzarni, niech przestygnie. Potem ją wyjmę, powieszę w temperaturze pokojowej na 1-2 doby i zniosę do chłodnej spiżarni. Ależ tu jest aromatu. Rewelka. Chciałem coś powiedzieć, ale musiałem jeszcze raz ugryźć. Morze smaku, morze aromatu, zwłaszcza teraz na gorąco. Potem jeszcze pokażę w przekroju, jak to na zimno po ostygnięciu wyglądało, ale naprawdę bardzo intensywna, bardzo pachnąca, bardzo mocno smakująca kiełbasa. Super. Głodny jestem. Nie będę przedłużał, bo mam kłopoty z oświetleniem. Jak się podobało, poproszę o łapkę w górę. Zapraszam na kolejne odcinki i smacznego Wam życzę. Domowe jest lepsze. A tak wyglądała następnego dnia z rana. Zapraszam, wpadnijcie na zakupy do mojego sklepu. Znajdziecie tutaj takie rzeczy jak wędzarnie i generatory dymu, szynkowary, sprzęt dla winiarzy, sprzęt i surowce dla piwowarów, inne akcesoria do wyrobów domowych oraz unikatowe tematyczne koszulki i literatura dla pasjonatów. Zapraszam! What?